dobry, nazywam się Joanna Falkowska-Kaczor i witam Państwa bardzo serdecznie z sal Zamku Królewskiego w Warszawie na wykładzie z cyklu Kody i symbole zawarte w dziełach kolekcji zamkowej. Powodem naszego dzisiejszego spotkania będzie obraz przedstawiający dwóch braci Żywuskich, którzy, jak Państwo widzą, prezentują się bardzo elegancko przed zabytkami Rzymu. Zatytułowałam ten wykład Pamiątka z podróży Grand Tour braci Żywuskich, gdyż właśnie obaj panowie wybrali się w taką podróż, no i ja Państwa też w taką podróż chciałam dzisiaj zabrać. Obraz namalowany został przez artystę austriacko-rzymskiego Antona von Maron. Pochodzi z końca wieku XVIII i pojawił się w zbiorach zamkowych z kolekcji profesor Karoliny Lanckorońskiej, gdyż był on częścią i wielkiej kolekcji Lanckorońskich odziedziczoną drogą spadku właśnie po Żywuskich. Obraz przedstawia, jak już wspomniałam, dwóch arystokratów pozujących w takich pozornie bardzo swobodnych, ale widać, że wystudiowanych pozach, z atrybutami rysunkowego jakiegoś zajęcia, dokumentacji, rysunków, notatek. Za nimi widzimy zarys Koloseum z jednej strony i trochę w głębi dalej widać Bazylikę Świętego Piotra, a więc dwa takie kluczowe, bardzo istotne zabytki Rzymu starożytnego i Rzymu nowożytnego chrześcijańskiego. To jest dosyć istotne, do tych motywów jeszcze będziemy wracać. Zapoznajmy się bliżej z bohaterami naszej dzisiejszej opowieści. Bracia Żywuscy, herbu Krzywda, z rozdolskiej linii Żywuskich, starszy Franciszek Michał i dużo od niego, blisko 20 lat młodszy Kazimierz Żywuski. Franciszek Michał, którego tutaj Państwu pokazuję na jeszcze jednym jego wizerunku, który również zawiera się w zbiorach zamkowych. I ten portret, który tutaj mamy, który przedstawia portret Franciszka Michała Żywuskiego, pochodzi ze zbiorów Stanisława Augusta Poniatowskiego i również dotarł do Muzeum Zamkowego za pośrednictwem daru, czy z daru właśnie Karoliny Lanckorońskiej. Franciszek Michał, podobnie zresztą jak jego młodszy brat, obaj byli ludźmi, którzy byli dość mocno zaangażowani w polityczne, państwowe sprawy. Pełnił funkcję posła, pisarza koronnego, marszałka nadwornego i został uhonorowany również Orderem Orła Białego. Natomiast tutaj chciałam Państwu jeszcze go pokazać w innym, troszeczkę starszym wieku niż na tym pierwszym portrecie. Ten obraz pochodzi z kolekcji lwowskiej, zaś młodszy brat Kazimierz Żywuski to jest właśnie ten, który bezpośrednio, jakby można powiedzieć, przyczynił się do tego, że z jego linii, z jego rozdania poniekąd obraz przeszedł w ręce Lanckorońskich, gdyż właśnie na Kazimierzu Żywuskim kończy się linia męska tego rodu. Jego córka wychodzi za mąż za Lanckorońskiego i tym sposobem kolekcja Lanckorońskich wzbogaca się o zbiory Żywuskich. Były to zbiory bardzo bogate i do tego jeszcze też nawiążemy. Kazimierz Żywuski był szambelanem Stanisława Augusta Poniatowskiego, pisarzem polnym koronnym, posłem na Sejm czteroletni, pełnił również funkcję marszałka nadwornego koronnego. Miał szereg ważnych funkcji i również został obdarowany, odznaczony Orderem Orła Białego, przy czym, jak może Państwo zwróciliście uwagę, na portrecie z tutaj naszej kolekcji zamkowej jeszcze tego orderu nie ma, ponieważ jest bardzo młodym człowiekiem i właśnie wybiera się do Rzymu ze swoim starszym bratem, który zapewne jest jego takim przewodnikiem, preceptorem.
I jeszcze chciałam zaprezentować Państwu kolejny portret tegoż Kazimierza Rzewuskiego, również zdobiący ściany zamkowych sal, również z kolekcji Lanskorońskich przez donację profesor Karoliny Lanskorońskiej. Taką swoistą ciekawostką potwierdzającą może czy poświadczającą pewną popularność naszego obrazu jest znajdująca się w zbiorach Czartoryskich w Krakowie miniatura nieznanego autora, która przedstawia również tę samą parę. Jest taką kopią z obrazu, który my dzisiaj omawiamy. Obraz, który dzisiaj jest bohaterem naszej opowieści, jest już jednoznacznie określony jako dzieło Antona von Maron. Natomiast pierwotnie on uchodził za dzieło innego artysty, Batoniego, o którym jeszcze będziemy dzisiaj mówić. Natomiast kwestią przesądzającą zarówno autorstwo, jak i datowanie jest ta oto rycina, która znajduje się w Bibliotece Narodowej w Warszawie, na której widzimy przecięty tutaj na zbliżeniu. No niestety pewnie na tej reprodukcji nie jest to dokładnie widoczne, ale musimy wierzyć opisującym tę rycinę osobom, które ją oglądały, że na tym przecięciu, na tej pękniętej, przeciętej kolumnie jest właśnie napis Antonius Maroni Rome 1772. Tego napisu nie widać na wersji malarskiej i nie wiadomo, czy była zamalowana, no ale najpewniej musiała się tam znajdować, skoro grafik ją w ten sposób skopiował. I w zasadzie ta informacja jest także przesądzająca według profesora Rotermunda o tym, że bracia wybrali się do Rzymu właśnie w 1772 roku. I że na pewno wtedy ten obraz był namalowany i że to jest czas, kiedy oni tę podróż odbyli, gdyż nie do końca wiadomo, nie jest najlepiej udokumentowana ta ich podróż. Ja o podróżach będę jeszcze chciała dzisiaj Państwu szerzej opowiedzieć i o różnych kontekstach, ale teraz chciałabym się zająć tym już zidentyfikowanym autorem, czyli Antonem von Maron. To była postać, która zyskała bardzo dużą popularność pośród właśnie podróżujących do Rzymu arystokratów, zresztą w największej liczbie arystokratów angielskich. Urodził się w Wiedniu, tam też ukończył Akademię Sztuk Pięknych. Natomiast dosyć szybko przeprowadził się do Rzymu, gdzie znalazł się w środowisku właśnie tych artystów, intelektualistów i humanistów, którzy tworzyli to takie przełomowe z czasów późnego baroku na wczesne oświecenie środowisko właśnie, do którego tak dążyli i do którego strasznie chcieli się włączyć różni intelektualiści i arystokraci całej Europy. Dosyć wcześnie znalazł się w kręgu Antona Rafaela Menksa, który wtedy też już był ważnym, chociaż jeszcze bardzo młodym artystą. I za pośrednictwem zresztą tegoż Menksa znalazł się w środowisku, któremu patronował bardzo ważny człowiek, mianowicie Winkelmann. Menks wkrótce zresztą stał się nie tylko takim, przepraszam, Anton von Maron był asystentem Menksa, jak również wkrótce stał się jego szwagrem, dlatego że ożenił się z artystką, malarką miniatur, która była siostrą Menksa. To oczywiście powoduje, jak również szybkie dostanie się do Akademii Świętego Łukasza Rzymskiej, że trafił on w samo najlepsze środowisko tych twórców, humanistów wczesnego oświecenia. Na tym autoportrecie widzicie Państwo malującego scenę, czy to mitologiczną, czy rodzajową, w każdym razie figuralną, raczej nie rodzajową,
Podobnie zresztą jak na tym znajdującym się w zbiorach Uffizi, gdzie pozuje on w tle, mając swoje dzieło. To są takie bardzo typowe dzieła akademickie o charakterze właśnie takiego jakby późnego baroku, a wczesnego klasycyzmu i taką właśnie miękką formułę przechodzącą z motywu, z takich form barokowych ku formom uspokojonego klasycyzmu, gdzieś tutaj jeszcze tradycja pusenowska jest widoczna, prezentuje właśnie Anton von Maron i to jest stylistyka, która za chwileczkę przerodzi się w taki bardziej surowy klasycyzm. Ale póki co to jest właśnie taka późno-barokowo-klasycystyczna koncepcja. Prezentuję dwa przykłady, z czego jeden to jest malowidło sufitowe w niemieckim pałacu Wörlitz, który to pałac zresztą był ośrodkiem bardzo wcześnie przenikającego na tereny Niemiec klasycyzmu, ale nie z Rzymu, tylko z Anglii. A to podkreślam dlatego, że te środowiska właśnie rzymskie, angielskie, niemieckie, one tutaj bardzo się mieszały. Natomiast Anton von Maron działał zarówno w Rzymie, jak i w Wiedniu, peregrynując pomiędzy tymi dwoma ośrodkami. Swojego szwagra, a także właśnie w pewnym sensie mistrza, sportretował Maron w 1755 roku. Widać, że to też jeszcze bardzo młody artysta. I tutaj chciałabym przedstawić właśnie tego Rafaela Menksa, który dla rzymskiego i niemieckiego malarstwa wczesnego klasycyzmu jest postacią niesłychanie istotną. Jego takie sztandarowe dzieło, które tutaj widzimy, które zdobiło i zdobi sufit w willi Albani w Rzymie, zostało namalowane wedle takich założeń opublikowanych i głoszonych właśnie przez wspomnianego Winkelmana, a ten Parnas, Apollo wśród mus, miał być apoteozą, czy też pochwałą działalności kulturalnej, kolekcjonerskiej i właśnie takiego patrona sztuk, zleceniodawcy tego malowidła, czyli kardynała Albani. Chciałam tutaj Państwu troszeczkę na marginesie jeszcze pokazać, że w zbiorach warszawskich mamy jeden obraz Menksa, który znajduje się w Łazienkach i przedstawia on Anglika, który był preceptorem młodego Stanisława Augusta Poniatowskiego i którego portret pędzla Menksa, on był ambasadorem, on był takim właśnie politykiem działającym często na dworze zarówno drezdeńskim, jak i petersburskim i w tych kontekstach właśnie w podróżach jeszcze bardzo młodego, dwudziestokilkuletniego późniejszego króla Stanisława Augusta oni się tam zetknęli. A potem Stanisław August zakupił ten obraz do swojej kolekcji. Mówię o tym nie tylko dlatego, żeby powiedzieć o tym, że mamy jednego Menksa w Warszawie, ale dlatego, że to też pokazuje te krzyżowanie się kontaktów, środowisk bardzo wcześnie, właśnie między arystokracją, intelektualistami polskimi, angielskimi, austriackimi, rzymskimi, że to właśnie środowisko przeważnie właśnie w Rzymie się kontaktowało. No i wymieniony po raz już któryś Johann Winkelmann został również sportretowany przez naszego bohatera, przez autora dzieła, które omawiamy, czyli Anton von Maron. Stworzył portret, bardzo słynny portret właśnie Winkelmana. To jest dosyć późny portret, w tym sensie, że to jest właściwie rok śmierci Winkelmana. No jak widzimy, Winkelmann nie jest tutaj staruszkiem. Po datach życia widzimy, że jego śmierć, zresztą nagła i dosyć dramatyczna, spotkała jeszcze w pełni sił, a portret jest rzeczywiście znakomity i też bardzo znany. Chciałam Państwu zacytować chyba najsłynniejszą taką definicję ideału sztuki, którą sformułował właśnie Joachim Winkelmann w swoim bardzo istotnym dziele o sztuce u dawnych, gdzie mówi, że szczytem piękna
Szczytem sztuki jest osiągnięcie piękna, co może dokonać tylko artysta, który sam sobie narzuci rygorystyczne przestrzeganie koncepcji dzieła ze szlachetną prostotą i spokojną wielkością. A szlachetna prostota i spokojna wielkość to jest właśnie ta cecha, którą będą się starali realizować wzorem według Winkelmana, wzorem starożytnych Greków, bo on był piewcą, miłośnikiem sztuki greckiej, aczkolwiek nigdy w Grecji nie był. Ale właśnie i o tym naśladowaniu Greków napisał pracę w 1753 roku wydaną. Właśnie dojście, kontakt, możliwości badania sztuki greckiej dały mu zbiory, kolekcje rzymskie, między innymi właśnie kardynała Albaniego, a przede wszystkim też zbiory watykańskie, które porządkował, które badał i był właśnie takim pierwszym naukowym badaczem sztuki starożytnej, co przyniosło mu właśnie zasłużoną pozycję takiego papieża klasycyzmu. Kogoś, kto definiuje, no i też wartościuje te najważniejsze cechy sztuki dawnej, sztuki greckiej i rzymskiej, z naciskiem na grecką. I druga, i taka już bardzo kluczowa jego praca, to jest właśnie książka o sztuce u dawnych, wydana w 1964 roku, którą na język polski przełożył Stanisław Kostka-Potocki, który również będzie wspomniany w czasie dzisiejszego naszego spotkania. I ten tytuł o sztuce u dawnych, znaczy to sformułowanie, które tutaj z tego Kunst der Altertums on przełożył na język polski, to jest o sztuce u dawnych, co jest może jeszcze o tyle interesujące, że to w wypadku Potockiego zostało już tak autorsko rozszerzone o jeszcze inne dawne kultury, co jest chyba rzeczą ciekawą i ważną. Widzicie tu Państwo jeszcze jeden wizerunek Winkelmana stworzony przez Angelikę Kaufmann, która również w tym czasie działała również w Rzymie, również portretowała zarówno takie postacie jak Winkelmann, ale także właśnie podróżujących do Rzymu miłośników, znawców sztuki. Mengs oczywiście też nie omieszkał sportretować wcześniej Winkelmana i tym portretem oraz wersją graficzną, dlatego chciałam Państwa zainteresować. Tutaj Mengs przedstawił Winkelmana z tomem Iliady w ręku, jak czyta właśnie ją w oryginale, ponieważ oba te dzieła były w kolekcji Izabeli Lubomirskiej w jej wiedeńskim pałacu, o czym zresztą informuje nas napis na tej wersji graficznej, która była sporządzona zapewne w celu umieszczenia jej na frontyspisie wydania o sztuce u dawnych Potockiego. No bo Izabela Lubomirska była teściową Potockiego i właśnie z nią oraz z jej córkami, z których jedna była żoną Potockiego, Stanisława Kostki, a druga była żoną jego brata Ignacego, wybierali się właśnie w takie podróże artystyczno-naukowe po Italii i nie tylko. Te dwa dzieła świadczą także właśnie o bliskich kontaktach środowiska arystokratów i takich miłośników sztuki, intelektualistów polskich, niemieckich. To jest kolejne potwierdzenie. Te dzieła już nie znajdują się w zbiorach ani lubomirskich, ani w ogóle w zbiorach polskich. Portret olejny jest w Metropolitan Muzeum, gdzie się znalazł bodajże w 1947 roku i w podobnym czasie grafika znalazła się w zbiorach British Museum i tam je możemy oglądać. Wracam do Antona von Marona jako portrecisty już nie tylko tak wyjątkowej postaci, jaką jest Winkelmann, ale właśnie tych odwiedzających Rzym miłośników sztuki, którzy wybierają się w podróże artystyczne. To była bardzo często arystokracja angielska i widzimy tutaj właśnie takiego dżentelmena, który w tym portrecie nie ma żadnych jeszcze atrybutów
celu, dla którego przyjechał. To sportretowanie się u Marona należało do pewnego rodzaju dobrego tonu. To był taki malarz, którego warto było odwiedzić i u niego się sportretować. I tutaj mamy kilka takich przykładów. Na przykład ten portret bardzo blisko nawiązuje do jeszcze barokowego stylu portretu reprezentacyjnego. Właśnie z taką bardzo wykwintną postawą, z takim tutaj płaszczem, który jest też jakby oznaką władzy, chociaż niekoniecznie, z oparciem się o blat stołu i w tle jest kolumna. Wydaje się, że w tym wypadku ta kolumna to jest jeszcze właśnie taką tradycyjnym atrybutem reprezentacyjnych portretów o genezie jeszcze XVII-wiecznej, ale równie dobrze może być właśnie takim kontekstem odwiedzania starożytności rzymskich. W tym samym czasie, jak już przed chwilą wspomniałam, Maron, cyrkulując pomiędzy Rzymem a Wiedniem, jest również portrecistą rodziny cesarskiej, co też pokazuje rangę tego artysty, że środowisko nie tylko arystokratyczne, ale również cesarskie oczekiwało od niego i było zadowolone z jego reprezentacyjnej sztuki. I tutaj właśnie widzicie Państwo cesarzową Marię Teresę, która właśnie prezentuje się, bynajmniej nie w Rzymie, ale właśnie z tymi atrybutami stołu i kolumny, czyli tego tradycyjnego przedstawienia w stylu, w guście portretu reprezentacyjnego. No ale mamy tutaj właśnie dwóch dżentelmenów przed łukiem Konstantyna, też Antona von Maron, którzy już bardzo nam przypominają ten nasz zamkowy obraz. I to jest właśnie taka stylistyka, taki koncept portretu, który staje się bardzo charakterystyczny, typowy i modny w tamtym okresie, jako właśnie pamiątka Grand Tour. Czyli pamiątka owej podróży, taką nazwę mają te podróże artystyczno-naukowe, aby przedstawić się właśnie w kontekście tych starożytności, które są tym głównym celem przyjazdu. Przy czym to, że w portrecie tutaj zamkowym, w przedstawieniu braci Rzewuskich pojawia się nie tylko dzieło starożytne, ale również katedra Bazylika Świętego Piotra, to jest raczej rzecz bardziej charakterystyczna właśnie dla tej polskiej podróży, która zwracała uwagę również na sztukę i kulturę nowożytną, chrześcijańską. To niekoniecznie musiało mieć charakter wyłącznie religijny, aczkolwiek na pewno ten aspekt był istotny, na co często zwracali uwagę opiekunowie polskich arystokratów, iżby oni właśnie również nie zaniedbywali religijnych obowiązków czy też zainteresowań, ale wspomniany Stanisław Kostka-Potocki właśnie też rozszerzał swoje zainteresowania sztuką na sztukę nowożytną. Wracając do tego typu portretu właśnie z jakimś zabytkiem w tle, tutaj jeszcze inny przykład dzieła Marona, ale właśnie twórcą takiej koncepcji był nieco wcześniejszy, troszeczkę starszy, ale też w tym samym czasie działający artysta włoski, Pompeo Giacomo Battoni. To jest właśnie ten, któremu w pierwszym odruchu przypisano portret braci Rzewuskich, no bo właśnie on bardzo typowo rozwiązuje to tak, jak to wymyślił i z czego był bardzo popularny i znany Battoni. Malarz właściwie późno-barokowy. I tutaj widzimy 3 przykłady takiej właśnie stylizacji, takiej koncepcji. Bardzo taka wyszukana poza, model niby bardzo swobodny, ale jednak dbający o to, aby odpowiednio ułożyć swoje ciało, prezentując dzieła, które ogląda lub które posiada, które kupuje, kolekcjonuje, bo to jest też właśnie jeden z celów, nie tylko poznanie, ale także wejście w posiadanie dzieł lub ich kopii. Przywożono sobie zarówno kopie, jak i często jakieś oryginały oraz wizerunki tych dzieł.
Batoni również sportretował właśnie dwie panie potockie z domu lubomirskie. Aleksandra była żoną Stanisława Kostki, Izabela była żoną jego brata Ignacego. One tutaj nie mają atrybutów zwiedzania starożytnego Rzymu, ale za to są ukazane jako dwie postacie mitologiczne, jako dwie muzy, Melpomena i Polichymnia. Te portrety możecie Państwo zobaczyć przede wszystkim w Wilanowie, ale również w zbiorach czartoryskich, ponieważ siostry sobie zrobiły kopie, żeby każda z nich miała, również kopie warsztatowe Batoniego, żeby każda z nich miała. Oczywiście nie tylko Batoni i nie tylko Maron. W Rzymie było więcej artystów, którzy taką stylistykę uprawiali, którzy służyli swoim pędzlem właśnie tym licznie odwiedzającym Rzym podróżnikom. Tutaj na przykład widzicie Państwo taki portret malarza brytyjskiego, który przedstawia biskupa z jego siostrzenicą, czy to jest kopia z niezachowanego, zaginionego obrazu malowanego przez właśnie już tam wcześniej wspomnianą Angelikę Kaufmann. I ona przedstawia Andrzeja Zamoyskiego z dziećmi. Oprócz tego, że są ukazani przy popiersiu starożytnym w takim właśnie włoskim pejzażu, to proszę zwrócić uwagę, że również ich stroje nawiązują do takiej jakby antykizującej mody. No i musimy jeszcze wskazać tutaj jednego działającego w Rzymie malarza, który także portretuje kolekcjonerów i podróżników, ale za chwileczkę zobaczymy, że nie tylko. Jest to oczywiście Franciszek Smuglewicz, który zresztą był nazywany Francesco Polacco, bardzo mocno zakorzeniony w rzymskim kontekście. On tutaj sportretował Jamesa Tonleya, który był bardzo ważną postacią dla zwłaszcza angielskich podróżników, bo wprowadzał ich właśnie w artystyczny świat, w zabytki, w starożytności, był takim przewodnikiem po rzymskich starożytnościach, ponieważ sam był antykwariuszem, kolekcjonerem i także zainspirował i zainicjował wykopaliska, w których odkrywano etruskie zabytki. I do tych właśnie odkrywania, do dokumentowania tych etruskich zabytków między innymi zatrudnił Smuglewicza. No i teraz już ta kilkakrotnie wspomniana nazwa Grand Tour. Chciałabym Państwu troszeczkę szerzej powiedzieć o samym tym zjawisku. Sama nazwa pojawiła się dosyć wcześnie, jeszcze w XVII wieku, dlatego że zjawisko też nie jest wyłącznie XVIII-wieczne. To oczywiście Rzym nigdy nie był, ani starożytności rzymskie nigdy nie były czymś zapomnianym i obcym. To nie jest prawda, że nawet średniowiecze zapomniało starożytności. Zupełnie nie. Tylko oczywiście każdy sposób adaptowania, interesowania się, poszukiwania starożytności był w każdej epoce trochę inny. Ale to zawsze był cel wędrówek i zainteresowania. Kultura antyczna nigdy właściwie nie została całkowicie wytarta ze świadomości Europejczyków. Natomiast w wieku XVI to jest rzecz oczywista, ale wiek XVII to już jest czas, kiedy nie tylko Włosi odkrywają Rzym, ale właśnie coraz mocniej do tego Rzymu już z takiego powodu artystyczno-naukowego zaczynają przyjeżdżać ludzie z całej Europy. I nie tylko Rzym, właśnie taka podróż typu, na początku to się nazywało peregrinatio academica, to jeszcze w XV wieku, kiedy właśnie ludzie z Europy Północnej, Środkowej jeździli po różnych ośrodkach akademickich, tam zdobywali wiedzę, ale także mogli praktycznie zdobywać informacje doświadczając, bo to nie jest taka nauka w szkole z obrazków, jak my to dzisiaj w większości uprawiamy, tylko właśnie nauka praktyczna. Do tych rzeczy, które się człowiek chciał dowiedzieć, musiał dojechać. Oczywiście też to się wiązało z poznaniem środowiska, no i dotyczyło wyłącznie najwyższych warstw, bo to był sposób edukacji
czy to następców tronu. Na przykład wiemy doskonale, że późniejszy Władysław IV odbył taką podróż i to były podróże po dworach innych władców, po środowiskach politycznych, artystycznych, ale to się odwiedzało też pracownie artystów. I te podróże były czymś oczywistym w sposobie edukowania młodego człowieka mniej więcej między 16 a 20 rokiem życia. One często trwały dosyć długo i były prowadzone z nauczycielem, jakimś preceptorem. No właśnie ten termin Grand Tour pojawia się u angielskiego podróżnika Richarda Lassella, który we włoskiej podróży napisał tak: nikt nie zrozumie tak Tytusa, Liviusza i Cezara, jak ten, który odbył Grand Tour de France, Grand Tour de France i Giro d'Italia. Ale potem ten termin Grand Tour przeniósł się nie tylko na samą Francję, ale również na to Giro d'Italia, raczej się używa terminu Grand Tour. I w tym rozumieniu mówi się o tego typu podróżach, o których ja tutaj Państwu cały czas od początku opowiadam, a teraz chciałam jeszcze troszeczkę ten wątek rozwinąć. Ponieważ przed chwilą wspominałam o tych właśnie pracach Smuglewicza, to oczywiście nie tylko dokumentował on wykopaliska etruskie w Tarquinii, ale chyba najsłynniejszą, najważniejszą jego pracą i udziałem w tych pracach to są słynne odkrywania tak zwanego Złotego Domu Nerona, który w czasach, kiedy w XVIII wieku zaczął być po raz kolejny eksplorowany, uznano za termy Tytusa. Stąd właśnie wykopaliska, odkrywanie domu Nerona było nie od początku pewnością tych odkrywających. Oni myśleli, że to jest termy Tytusa, stąd takie nazwy. Oczywiście Złoty Dom Nerona, który już w XV wieku był częściowo znany i właśnie z tamtych wykopalisk korzystali artyści renesansowi. Nazwa groteska bierze się właśnie stamtąd. Słynny ornament, tak zwany grotesk, od grot, czyli od podziemnych przestrzeni, w których odkrywano te wspaniałe motywy. To jest ornament, który naturalnie w renesansie był bardzo chętnie używany, chociażby w stancach u Rafaela. Natomiast powtórny taki powrót do tych wykopalisk to jest właśnie wiek XVIII i to jest rzecz, która zdobyła porównywalną popularność jak odkryte w tym czasie Pompeja i Herkulanum. Nimi wszystkimi zresztą zajmował się już wspominany wcześniej Winkelmann. A dokumentowali artyści na zlecenie tych, którzy prowadzili wykopaliska, na zlecenie ich między innymi właśnie Franciszek Smuglewicz. I są takie teki bardzo piękne, kilka ich jest zachowanych, duża kolekcja w Muzeum Narodowym w Warszawie, teki gwaszy, to jest rysunek podkolorowany, które prezentują te właśnie wykopaliska. Tutaj to jest taka bardziej scena rodzajowa, natomiast to, o czym mówię, te dekoracje Domus Aurea, to są właśnie takie duże kartony, które stanowiły już później jako dość popularne źródło podstawę do dekoracji na przykład XVIII-wiecznych rezydencji już klasycystycznych. Także te motywy zainspirowały najpierw twórców renesansowych, a potem twórców oświecenia i klasycyzmu. Widzimy także tutaj dokumentację właśnie tych wspomnianych grobów etruskich w Tarkwinii, pracę Smuglewicza. Podobną dokumentacją, ale już w innych miejscach zajmował się już też nasz znajomy Anton von Maron, który także takie przerysy dekoracji willi Negroni tworzył. Tak jak wspomniałam, artyści osiedli w Rzymie mieli pełne ręce roboty, dlatego że wszyscy, którzy do Rzymu przyjeżdżali, chcieli stamtąd coś na pamiątkę wywieźć, a skoro tak, no to wizerunki Rzymu, widoki Rzymu, kopie dzieł
cieszyły się wielką popularnością, jak również owe portrety. To jest takie, byśmy powiedzieli, XVIII-wieczne selfie. To jest coś, byłem tam, jestem, mam to na pamiątkę. Ale potem to miało oczywiście fantastyczne przełożenie na rozwój sztuki klasycystycznej w całej Europie, bo przecież nie każdy mógł pojechać do Rzymu, ale każdy mógł zobaczyć obraz lub też jeszcze bardziej popularną grafikę, która była i tańsza, i bardziej wygodniejsza do popularyzacji, do kolportowania. Takim artystą, który właśnie tworzył słynne bardzo i liczne, fantastyczne grafiki przedstawiające starożytności rzymskie, był oczywiście Giambattista Piranesi. No i proszę Państwa, jeszcze jeden już wspomniany wcześniej bohater, którego tutaj chciałam przedstawić, to jest właśnie Stanisław Kostka-Potocki, który, no i tu jest właśnie pytanie, czy on to przywiózł jako pamiątkę z Rzymu. W każdym razie jeden z najbardziej cennych i wspaniałych obrazów, jakie są w zbiorach polskich, to jest oczywiście portret konny Stanisława Kostki-Potockiego, który jest malowany przez Jacques-Louis Davida. Portret znajduje się w kolekcji wilanowskiej. To jest bardzo wielkich rozmiarów obraz, w związku z czym raczej nie był to obraz, który mógł sobie bardzo młody, dwudziestokilkuletni podróżnik zamówić u malarza. Obaj zresztą byli wtedy młodymi ludźmi. Malarz też, jak widać ze stylu, jeszcze troszkę barokowy. Dopiero za chwilę stworzy ten taki swój surowy, klasycystyczny styl. Ale obraz jest ewidentnym dowodem na zainteresowania, też taką pewność swojej pozycji u Stanisława Kostki-Potockiego, który jest w polskiej kulturze chyba jednym z najważniejszych propagatorów sztuki i starożytnej sztuki. Właściwie możemy go nazwać jednym z pierwszych polskich archeologów i historyków sztuki. Takim właśnie następcą Winkelmana. Pamiętamy, że był tłumaczem Winkelmana i to powoduje, że ta myśl winkelmanowska bardzo wcześnie się także w środowisku polskim rozwinęła. Badania wokół kontaktów i takiej właśnie koncepcji Winkelmana w Polsce to prowadził przez kilka lat ośrodek wilanowski. To Państwo możecie to sobie zobaczyć, bo to bardzo ciekawe dokonania, ale to nie jest głównym tematem naszego tutaj spotkania. Natomiast chciałam tylko powiedzieć, że Stanisław Kostka-Potocki prowadził bardzo dokładną taką kronikę swoich wyjazdów. Jego Grand Tour był niesłychanie dobrze udokumentowany, właśnie w przeciwieństwie do tego, gdzie bracia Rzewuscy pewnie trochę mniej dogłębnie, bardziej towarzysko, ale jednak spędzali czas w Rzymie. To była taka prawdziwie naukowa wyprawa, która rzeczywiście przyniosła fantastyczne efekty. No i proszę Państwa, będziemy zbliżać się do końca naszej opowieści. Trzeba powiedzieć, że ta taka oświeceniowa, racjonalistyczna wyprawa do Rzymu pod koniec XVIII i na początku XIX wieku nadal oczywiście jest, ale już pewnie zmienia troszkę swój charakter. Troszeczkę bardziej mamy tutaj do czynienia już z takim może wzruszeniem romantycznym, już nie tylko Rzym, ale właśnie, tak jak wiemy, no, Mickiewicz wyrusza na Krym, czy Słowacki bardziej do takich archaicznych rejonów, gdzieś tam, prawda, do Myken. To nie zmienia oczywiście postaci rzeczy, że wszyscy się nadal starożytnością interesują, ale to już ma może charakter mniej naukowy, a bardziej taki poszukujący uczuć, emocji. Stąd może w tym kontekście taki trochę dziwny obraz, który zresztą też jest w zbiorach zamkowych, nieznanego XIX-wiecznego malarza, który przedstawia owego Winkelmana, także z książką, ale właśnie tak malowniczo rozłożonego na tle może bardziej pejzażu niż zabytków rzymskich. W podobnym kontekście mało chyba znany obraz, ale jakoś tam wydawał mi się interesujący, który przedstawia Elżbietę Skotnicką, która wraz z mężem właśnie już na początku XIX wieku wybrała się w taką, można powiedzieć, jedną z ostatnich Grand Tour. Oni zresztą
weszli w posiadanie licznych dzieł sztuki, otworzyli salon, w którym we Włoszech właśnie otworzyli salon, w którym te swoje dzieła sztuki zakupione prezentowali. Natomiast on tam zmarł i ona wróciła. A portret ten jest właśnie taką pamiątką już z tej podróży, też już bardziej chyba o charakterze romantycznym. No i proszę Państwa, tutaj również Byron na tle wprawdzie Koloseum, ale taki zadumany, zamyślony, rozważający. Czy Goethe? I ten portret Goethego prowadzi mnie do już jednego z ostatnich obrazów, które chciałam Państwu pokazać, z taką, który jest bardzo znanym portretem Goethego namalowanym przez Tischbeina, który się znajduje, ten portret, w zbiorach frankfurckiego muzeum w Frankfurcie nad Menem. Duży, znany, piękny obraz przedstawiający go takiego zadumanego na wzgórzach Kampanii. No i do tego portretu wybrał się w podróż Andy Warhol. Kiedy Warhol spotkał Goethego, to oczywiście uznał go za superstar zarówno Muzeum Frankfurckiego, jak i w ogóle samego Frankfurtu, jak i pewną ikonę klasycyzmu niemieckiego. Klasycyzmu, romantyzmu. Dla niego tutaj to było właśnie w czasach jeszcze takiego klasycystycznego myślenia. No i w związku z powyższym stworzył mu taki typowy dla swojego stylu wizerunek właśnie takiej ikony stylu. Wydaje się, że przy tego typu prezentacji, gdzie ulubiona przez Warhola technika sitodruku, spłaszczenie, intensywny kolor. O czym to jest? To jest o tym, co z naszym odbiorem sztuki robi medium, robi popularyzacja medialna. Jak inaczej na to patrzymy. To jest ewidentna taka prezentacja tego zjawiska, z którym obcujemy. I dlatego też na zakończenie chciałam Państwu życzyć, żebyście się wybrali w swój Grand Tour na własną miarę. Może być to do muzeum, do zamku, żeby właśnie te rzeczy zobaczyć w oryginale, a nie wyłącznie za pośrednictwem komputera, przed którym Państwo właśnie w tej chwili siedzicie. I bardzo dziękuję i do zobaczenia na Grand Tour do prawdziwych dzieł sztuki. Dziękuję bardzo.